Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Zgodnie z tym, co obiecałem podczas unboxingu modelu HIMARS-a od firmy 4Art, prezentuję dzisiaj unboxing HIMARS-a od chińskiej również firmy Dragon Models. Również w skali 72 z serii Armor Pro. Tak prezentuje się pudełko. Mamy jakiś bliżej nieokreślony teren, w każdym razie na którym toczy się wojna. Mamy na drodze stojącego HIMARS-a bez żadnych oznaczeń, który wystrzeliwuje kolejny pocisk. Tak prezentuje się pudełko. Z boku wygląda ono w ten sposób. Z drugiej strony mamy elementy plastikowe. To są oczywiście rendery pokazane. A teraz zaglądamy sobie bezpośrednio do pudełka. I co tutaj mamy? Na pierwszy ogień oczywiście pójdzie instrukcja. I widzimy, że mamy raz, dwa, trzy, cztery i piątą malutką taką rameczkę. Mamy do tego 3 elementy MA, jak i również 6 opon. Mamy zaznaczone również, których elementów mamy nie używać. Instrukcja w formacie standardowym dla Dragona. No i już po samej instrukcji możemy zorientować się, że jest to dosyć prosty model. Tak naprawdę można powiedzieć dla początkujących modelarzy z jakimś tam już doświadczeniem, dla średnio zaawansowanych tym bardziej, ale w tym momencie powiem Wam, średnio zaawansowany modelarz to może troszeczkę tutaj mieć pewne ale do tego modelu, jeżeli widział unboxing HIMARS-a od 4Art. Bardzo mało części, powiem Wam, dużo jest już w całości. Nie mamy żadnej blaszki dodanej, żadnych szyb. Widzimy, że kabina tutaj jest w całości. No jakieś tam elementy do niej przyklejamy. Mamy następnie składanie samego zasobnika z wyrzutnikiem, z wyrzutnią. Tutaj mamy mocujemy. I czy możemy podnieść tą wyrzutnię właśnie? Najprawdopodobniej tak, przynajmniej tak możemy. Możemy spokojnie sobie w wersji złożonej zrobić HIMARS-a, jak i również wysunięty. Ale widzimy, że tutaj nie mamy, tak jak przy 4Art, możliwości zrobienia modelu w trakcie wystrzeliwania pocisku. No i co tutaj mamy następnie? Posłuchajcie, malowania. Malowania mamy tak, oddziały piechoty morskiej Filipiny, Bali, Katan, 2023 rok. No i tu mamy niezidentyfikowany, bez żadnych oznaczeń model, czyli tutaj mamy, posłuchajcie, tylko jedno oznaczenie, a tutaj już 0 oznaczeń. Czy możemy zrobić w tym momencie ukraińską wersję? Znając życie, tak. Tak się prezentuje w każdym razie instrukcja. A teraz weźmiemy się za koła, ale tutaj najpierw zmienię pozycję kamery. Tak jak już mówiłem przy unboxingu HIMARS-a 4Art, od 4Arta. O, dobra, udało się. No to już mówiłem Wam, że oglądając zdjęcia
producenta Dragona, jeżeli chodzi o ichniejszego Himarsa, to już wiem, że będzie bardzo niesamowita przepaść między tymi dwoma modelami. I to jest model, który tak naprawdę najprawdopodobniej Dragon wykonuje jako gotowiec. Po prostu skleja ten model, stawia na podstawce. Dziękuję bardzo, do widzenia. A tak prezentują się opony. Są wykonane z takiego gumopodobnego materiału, z gumy. I z drugiej strony nie mają nic kompletnie, czyli wkładamy i zapominamy. Średnio to wygląda. No ale swoją drogą chyba 3 dychy czy 35 zł różnicy jest między Dragonem a Forartem. Teraz weźmiemy sobie kolejną ramkę. A i tutaj widzicie, tam jest pokazane, że jest raz, dwa, 3 ramki. No tutaj Dragon akurat wchitrał nam totalną, pełną ramkę. Nie certolił się w żadne wycinanie, po prostu włożył. Dziękuję, do widzenia. No i proszę bardzo, to jest ramka E. Tak prezentuje się kabina, która praktycznie cały detal posiada już na sobie. Nie mamy możliwości wykonania tutaj przezroczystych szyb. Na przednich szybach, proszę bardzo, mamy już zamontowane wycieraczki, czyli musimy odpowiednio pomalować tę szybę, w cudzysłowie, żeby nam coś z tego wyszło. Ponieważ Himars nie ma zewnętrznych takich, powiedzmy, jakichś klap osłonowych, no, tam są po prostu pancerne szyby. Tak prezentuje się szoferka. Z drugiej strony wygląda ona tak, no dość gruby, nie jest taki gruby, ale powiem wam, widziałem, jak ktoś zaczął wycinać otwory pod oszklenie, no słabo to wyglądało. Tutaj mamy ramkę C. Z elementami. Z drugiej strony tak się prezentuje. To są części, które znajdują się za szoferką i układ jezdny, jak i również pneumatyczny. To z kolei jest ramka D. I tak prezentuje się ramka D. Powiem wam tak, jeżeli nie miałbym zbytnio dużo cierpliwości, jednocześnie nie musiałbym mieć szczegółowo wykonanego modelu, tak, z tym się wiąże też modelarstwo, także chcemy mieć jak najwięcej szczegółów, ale załóżmy, że ktoś nie przykłada do wszystkiego wagi, no to w tym momencie ten model powinien spełnić jego oczekiwania. No moich nie spełnia, tak? Ja już wolę mieć naprawdę dobrze wykonany model, który jeszcze lepiej się składa, aniżeli model Himarso-podobny, tak? Tu wolałbym jednak dołożyć te parę złotych w przypadku tak dość charakterystycznego i dość popularnego modelu, że no, chciałbym mieć już ten model perfekcyjnie wykonany. Tu mamy ramkę A. To są elementy ramy, jak i również tutaj części podwozia w ogóle. I tu nie mamy, tutaj jeżeli chodzi o mocowanie kół, to zaraz wam do czego. Mocujemy je na metalowe, po prostu taki drut pocięty, który tu wkładamy i do tego mocujemy sobie po prostu kółka. Osie metalowe mamy jak w żelaźniaku. To są koła, na które po prostu, tak jak pokazywałem wam, jak wyglądają opony, nakładamy te opony, czy przyklejamy, nie wiem, czy jest sens. Tak prezentują się z drugiej strony. No i inne elementy modelu. Tu mamy fragment, nie, to nie jest fragment wyrzutni. Wyrzutnia jest na oddzielnej masce, na oddzielnej ramce.
I ostatnia ramka plastikowa, wyrzutnia. Tak, to jest ramka w ogóle B. No i tak prezentują się elementy wyrzutni. Tutaj akurat za dużo szczegółów, detali nie ma, ale widzę dużą różnicę w szczegółowości w porównaniu do Forarta. No powiem wam, Forart po prostu pobił wszystkie HIMARSy, jakie poza Dragonem pojawią się na rynku. No chyba że zrobią taki, który naprawdę wystrzeliwuje rakietę. Link do unboxingu HIMARSa z Forarta znajdziecie w lewym górnym rogu. Posłuchajcie, no to jest praktycznie to wszystko. Pozostaje mi jeszcze tylko pokazanie właśnie torebeczki ostatniej, w której znajdują się osie. Mamy w tej torebce tak, kalkomanię. Mam nadzieję, że dobrze widać. I 3 osie w oddzielnej torebeczce strunowej. Tak prezentują się ośki. No i to wszystko, posłuchajcie. To jest cały unboxing HIMARSa najnowszego, uwaga, modelu od Dragon Model z chińskiej firmy. Fajnie by było, gdybyście mi powiedzieli, co uważacie, jak podchodzicie do tego modelu. Bo powiem wam tak, ja mówię, nie będę jechał po tym modelu, a można by było. To jest model po prostu uproszczony HIMARSa dla osób, które chcą posiadać tą wyrzutnię pocisków rakietowych, ale po prostu no, nie siedzą tam, nie szukają nitu za nitem, śruby za śrubą, spawu za spawem. Po prostu chcą mieć fajnego takiego, powiedzmy, żelaźniaka. No to proszę bardzo, macie, składacie, sklejacie, malujecie i dziękuję bardzo, do widzenia, na jeden kolor zielony. No i macie HIMARSa na półce, czy tam w regaliku, czy w szafeczce. Ja powiem wam tak, nie powiem, że to jest prosty model, tak, uproszczony. Gdyby to był ilościowo częściami identyczny model w porównaniu do Forarta, no to bym pojechał po nim jak po górce z brakiem śniegu na sankach, powiem wam. Tutaj nie mogę nic powiedzieć. To jest po prostu, powiedzmy, taki kliklakowiec z większą ilością części. Prosty model dla modelarzy początkujących z lekkim doświadczeniem, czyli nie pierwszy model, ale spokojnie, jeżeli ktoś już jest, no powiedzmy, dorosłym, wie, o co chodzi, no to spokojnie może sobie kupić tego HIMARSa od Dragona i będzie również szczęśliwy, a jak dostanie, będzie miał więcej wprawy, no i porówna sobie jeszcze z Forartem, no to wiadomo, co zrobi, po prostu w te pędy poleci po Forarta. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Liczę na lajki, suby nowe. Kliknijcie sobie też dzwonek, no i komentujcie. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Pozdrawiam was, cześć.